Cześć, cześć, witam wszystkich, ja jestem Ania. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak sobie zrobić taki sweterek typu wrap, taki zawijany. Jest to sweterek, który już dawno obiecałam, być może pamiętacie lub nie. Na jednym z moich pierwszych filmików pokazywałam właśnie, jak zrobić taki wzorek. I dzisiaj spełniam obietnicę, może trochę późno, ale dobrze, że spełniam. Jest ten sweterek już na moim kanale. Jeśli chodzi o sam sposób robienia, to tak jak tutaj widzicie, mam takie gotowe schematy. Robimy dwa panele dokładnie takie same, jeden i drugi, i będziemy właśnie go w ten sposób tutaj zawijać. Dlatego jest to taki wrap zawijany. W ten sposób będzie sweterek tworzony. Ja w dalszej części filmiku oczywiście wszystko Wam wytłumaczę, jak go robić, na co zwrócić uwagę, żeby właśnie powstał taki fajny i fajnie się właśnie układał. Natomiast tutaj właśnie chciałam Wam pokazać, jak wygląda schemat. Więc tak oto tworzymy sweterek. Jeśli chodzi o to, z czego ja go zrobiłam, to ja zrobiłam sobie z włóczki Alizabella. Jest to 100% bawełny. Zużyłam 5 motków, więc tak naprawdę nie mam już etykietki, dlatego pokazuję Wam na innym kolorku. Kolor, który ja wykorzystałam, to jest kolor indygo, to jest bodajże kolor 333 i przerabiałam szydełkiem 3 mm. Oczywiście Wy możecie użyć dowolnej włóczki, pamiętajcie tylko, żeby przerobić próbkę, zobaczyć, jak się wzór układa, czy włóczka się nadaje. Ja oczywiście w trakcie robienia wszystko Wam wytłumaczę. Mój wrap jest tak naprawdę taki, ma krój trochę batmanowy, jest duży i na końcu zastosowałam sobie takie rozwiązanie łączeniowe na guziczki. Brakuje mi tu jeszcze niestety guziczków, muszę sobie dokupić i stworzyć jeszcze po prostu takie krawędzie, ale oczywiście na końcu ja Wam powiem, jak to zrobić, a ja już niecierpliwie czekałam na to, żeby opublikować filmik, więc niestety sweterek jeszcze nie jest dokończony, będzie miał jeszcze tutaj dwa takie guziczki. Mam nadzieję, że pomysł na taki wrap Wam się spodoba i spróbujecie sobie zrobić sweterek. Uważam, że jest naprawdę bardzo prosty, bardzo przyjemnie się go robi. Jedynie trudność może sprawiać na początku obliczenie właśnie ile oczek i jak sobie zrobić, ale tak jak mówię, staram się jak mogę wytłumaczyć dokładnie, na co właśnie zwrócić uwagę przy tworzeniu tego typu sweterka. Więc mam nadzieję, że czujecie się zachęceni do stworzenia sobie takiego sweterka. Jest dosyć nietypowy krój, a takich w sklepie trudno znaleźć, więc warto sobie zrobić coś, czego nie ma nikt. I oczywiście ja Was zapraszam do subskrypcji, do polubienia kanału i mam nadzieję, że odwiedzacie mój kanał i patrzycie na moje inspiracje, sweterki. Jest już ich trochę sporo, więc mam nadzieję, że któryś Wam przypadnie do gustu. A ja już serdecznie zapraszam na filmik. I zanim pokażę Wam jeszcze, jak stworzyć taki sweterek, to obiecałam, że podam Wam wymiary końcowe mojego sweterka, ponieważ w trakcie tworzenia tego swetra ciężko oszacować, ile on będzie wynosił, bo to jest taki nietypowy sweter, więc już podaję Wam, a na bazie tego, ile ja oczek zrobiłam, ile rzędów, to co Wam później mówię, powiem Wam po prostu, co mi powstało. Więc jeśli chodzi właśnie o wysokość, którą będziemy mierzyć właśnie z tej krawędzi tutaj, najwyższej, to ja tutaj uzyskałam, już pokazuję Wam, około 59 cm, czyli taka wysokość mi wyszła. Głównie się to tyczy właśnie tej krawędzi, o której ja Wam tłumaczę, że tworząc właśnie sweterek, później dorabiając sobie tutaj łańcuszek, nie możemy zrobić zbyt dużej krawędzi, bo jest to tak naprawdę bok sweterka, czyli bok sweterka, tak jak mówiłam, później jest 40 cm i później dochodzi jeszcze ściągacz. To jest taka informacja, która Wam się przyda później w trakcie robienia tego sweterka, ale ja po prostu muszę ją podać po zrobieniu, więc dopiero teraz mogę podać. A jeśli chodzi właśnie o tą szerokość od pachy do pachy, to tak jak mówiłam, jest to sweter luźny, nietoperzowy, więc już Wam pokazuję, ile u mnie jest od pachy do pachy. I już tutaj wyjeżdżam, to jest aż 66 cm, więc jest tutaj szeroko. I tak jak mówiłam, zwracamy uwagę przede wszystkim, tworząc go, na długość tutaj rękawu. Ok, to są takie wymiary po stworzeniu sweterka. Na końcu robimy sobie jeszcze ściągacz, więc pamiętajcie o tym, że wysokość jeszcze się może zmienić. Tu jest u mnie 5 cm i oczywiście również na rękawkach też na końcu tworzymy ściągacz, też około 5-6 cm. Dobra, to zabieramy się do pracy. I zanim pokażę Wam, jak będziemy wykonywać sobie ten sweterek, ja oczywiście przygotowałam sobie już pierwszy panel.
żeby Wam pokazać, jak on wygląda. I teraz powiem Wam krótko, na co trzeba zwrócić uwagę, wykonując sobie taki panel. Ponieważ mój pierwszy sweter poszedł do spórcia, jestem już mądrzejsza i wiem, jak go zrobić. Dlatego podzielę się właśnie z Wami krótką informacją. Jeśli chodzi o takie panele, to tak jak widzicie, tworzymy go tutaj od rękawu, idziemy góra, dół, poszerzamy rękaw i tworzymy panel. I teraz uwaga, ten panel to nie jest połowa Waszego swetra, absolutnie. Jest to sweter batmanowy, więc ta część tak naprawdę to jest jeszcze część od ręki. Sweter ma opadać na jeszcze ręce, on tak leży luźno, więc nie tworzymy swetra w taki sposób, że robimy całą długość rękawa i później panel, bo byłby ogromny, chociaż możecie spróbować. Cała długość rękawa to jest zarówno właśnie panel, jak i ta część. I teraz ja zauważyłam, że im większą zrobimy tą część tutaj, a tym lepiej sweter się będzie układał, ponieważ zobaczcie, jeżeli zakładamy sobie w ten sposób panel, na przykład ten do środka, później ten na zewnątrz, tu do środka i ten na zewnątrz, to co nam dyktuje szerokość tego swetra? No właśnie ta linia, którą będziemy tworzyć, bo jeżeli zrobicie ją sobie za krótką i będzie panel za wąski, to będziecie musieli oddalać od siebie sweter, żeby uzyskać sobie właśnie dobrą szerokość, a im więcej będziecie go oddalać, tym większa tutaj będzie dziura, większy dekolt i oczywiście wydłuża się znowu nam tutaj ten rękawek i sweter tak naprawdę gorzej leży, więc ja proponuję zrobić tą część tutaj naprawdę niewielką, około 20 cm, nawet 15 cm, natomiast tą część budować sobie dalej jak najwięcej, do momentu aż uzyskacie sobie tutaj odpowiednią szerokość na ściągacz. Mi udało się tutaj uzyskać około 45 cm, jest to w miarę już dla mnie odpowiednia szerokość, więc sweter będę mogła sobie w miarę nałożyć prawie do końca. Oczywiście jeśli odsunę 5 cm, to się nic nie stanie, sweter jakoś się zbytnio nie zmieni. Gorzej jak musimy go właśnie odsuwać coraz bardziej, wtedy faktycznie będzie się zupełnie inaczej układał. Więc to są takie moje wskazówki. Oczywiście musicie niestety przerobić sobie próbkę, popatrzeć jak on leży u Was, jak się układa. Jest to może najtrudniejszy moment, żeby właśnie sobie go rozplanować, ale po tym wszystkim naprawdę się go fajnie robi, przyjemnie się go nosi, jest świetny, jest zupełnie coś innego niż dotychczasowych właśnie naszych ubiorach, więc ja polecam sobie zrobić taki właśnie nietoperzowy sweterek dwupanelowy. I ja oczywiście pokażę Wam, jak zaczynamy robić wzór, jak go tworzymy, jak ja go zwiększałam. Wy natomiast oczywiście musicie sobie zrobić próbkę i dostosować pod swój wymiar. Ja już mam tą część drugą też przerobioną. Zatrzymałam się dokładnie właśnie w tym miejscu, gdzie będziemy doczepiać sobie ten łańcuszek. Natomiast ja to wszystko pokażę na próbce i powiem Wam, jak zwiększałam i ile tutaj uzyskałam. Jeśli chodzi jeszcze o to łańcuszek, myślę, że powiem to teraz. Tutaj doczepiając ten łańcuszek, jak będziemy sobie robić, pamiętajcie, że nie tworzymy wysokości swetra. To nie jest nasza wysokość, może tak na razie wygląda, ale po złożeniu zobaczcie, że wysokość dopiero się dowiemy, jak już stworzymy sobie cały panel. Dlatego mówię, że jest to sweter trudny do oszacowania, bo nigdy nie wiemy, jak po prostu wyjdzie, ale naprawdę efekt jest fajny. I zobaczcie, że tak naprawdę wysokość dopiero tworzy nam ta krawędź z tą krawędzią po złączeniu już właśnie sweterka. Ostatnia krawędź z tą krawędzią. Więc dla przykładu ja tutaj oszacowałam, że będę miała około 40 cm całościowo tutaj w tym miejscu i później rozszerzając już cały panel uzyskałam sobie tutaj nieco ponad 50 cm, więc dla mnie to jest odpowiednia wysokość. Do tego jeszcze dojdzie ściągacz, więc jest dobrze. Natomiast tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie większy sweter, większe rozmiary, musicie mniej więcej po prostu patrzeć, jak sweter się będzie układał, jak będzie rósł. Ciężko mi powiedzieć, jak to zrobić, bo tak jak mówię, ten sweterek jest trudny do oszacowania, ale naprawdę fajnie się robi, przyjemnie wygląda, więc pomimo tych trudów ja naprawdę polecam zrobić sobie próbkę, sprawdzić, jak będzie się układał i robić dalej. Także już pokazuję od tego momentu, jak zaczynamy zrobić panel. I zaczynamy od tej części tutaj rękawa. Ja tak mówiłam, pokażę Wam już na próbeczce, będzie szybciej, będzie prościej. Wy natomiast oczywiście też przeróbcie sobie taką próbkę, zanim dostosujecie sobie liczbę oczek do Waszego rękawka. I robimy sobie oczywiście pętelkę podstawową. Ja nabiorę na przykład 20 oczek. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Może 14 wystarczy. Jedno oczko dodatkowe będzie oczkiem brzegowym. Zawsze będziemy sobie zaczynać od oczka brzegowego. Odwracamy robótkę i przerabiamy sobie półsłupki nawijane w tylną pętelkę łańcuszka. Czyli jeszcze raz narzut, wbijamy się w tą pętelkę, przekładamy włóczkę, mamy 3, narzut i przekładamy przez 3. Zwykłe półsłupki nawijane. I już tutaj doszłam sobie prawie do końca. Oczywiście ostatnie oczko też. I mam przerobiony rząd półsłupków nawijanych. I znowu robimy oczko do góry, odwracamy robótkę i przerabiamy. Cały czas tak naprawdę będziemy przerabiać półsłupki nawijane, tylko że inaczej będziemy się zwijać z prawej strony, inaczej z lewej. Odwróciłam robótkę i będzie to moja lewa strona, tu była prawa i na lewej stronie zaczynamy od półsłupków wbijanych w taką najbardziej przednią pętelkę. Jest to pętelka w ogóle nie z oczka, bo jak popatrzycie na oczko, to oczko jest tutaj. Tu ma swoje 2 pętelki, natomiast poniżej znajduje się taka pętelka pod oczkiem i tu będziemy się wbijać. I tu tworzymy sobie właśnie półsłupki nawijane, wbijane cały czas w tą pętelkę. I to jest nasza lewa strona, więc zawsze na lewej stronie będzie w ten sposób wykonywany wzorek. I tutaj właśnie nie będzie tak naprawdę takiego ładnego ściegu, już Wam pokażę, jak to wygląda od lewej strony. To jest nasza lewa strona, tutaj nie ma być żadnych właśnie takich warkoczyków. I robimy sobie tak cały czas, czyli nasza pętelka najbardziej wysunięta, przerabiamy sobie do końca. Ja już sobie tutaj przerobię z Wami. I oczywiście na końcu wbijamy się w całe oczko. Tu mam jeszcze jedno. I właśnie taka uwaga, ja tutaj już wiem, gdzie są ostatnie oczka, natomiast jeśli macie problem z odróżnieniem końcowych oczek, warto sobie zawsze i początkowych znaczyć właśnie, czyli po przerobieniu jakiegoś rzędu znaczcie sobie oczka, a wtedy wiemy, że nam się nic tutaj nie pogubi. I robię sobie tutaj ostatnie oczko, całe oczko wbijam się nie w tylną pętelkę, bo w tym ostatnim oczku, zobaczcie, jak będziecie przerabiać, ciężko widać tą pętelkę. Ona jest, ale jest taka schowana, więc lepiej sobie przerobić po prostu 2 pętelki w całym oczku. I mamy przerobiony pierwszy rząd. I znowu oczko do góry. I odwracamy robótkę i zobaczcie, że już z prawej strony tworzy nam się taki właśnie łańcuszek. I teraz przerabiamy dalej. Na prawej stronie oczka półsłupki nawijane, z tym, że tutaj wbijamy się już w tylną pętelkę. Czyli patrząc na górę, z góry na oczko, mamy przednią pętelkę tylną i tą, którą wbijaliśmy się po lewej stronie. A my zahaczamy sobie o tylną i również wykonujemy sobie właśnie półsłupki nawijane. Cały czas tak samo. Ja znowu tutaj nie zaznaczyłam, ale to jest moje pierwsze oczko. Oczywiście polecam tak naprawdę sobie właśnie znaczyć, bo jest to na pewno prostsze. I znowu tylna pętelka, półsłupki nawijane. Cały czas tak samo. I jeszcze mam tutaj jedno. I ostatnie oczko, które mam zaznaczone. Zobaczcie, wbijamy się w całą pętelkę, w całe oczko, czyli ściągam sobie znacznik i wbijam się w całe oczko. I mam przerobioną prawą stronę. I znowu widać właśnie taki warkoczyk. I znowu oczko do góry, odwracamy na lewą stronę. Przerabiamy sobie znowu tylną, pierwszą taką pętelkę. Czyli jesteśmy na lewej stronie, przerabiamy pierwszą pętelkę. Oczywiście znowu znaczymy sobie tutaj brzegi, bo na razie to widać, ale później może nam gdzieś to uciec, więc przerabiamy i znaczymy.
I tak naprawdę dopiero od tego rzędu, po zrobieniu tego rzędu będzie widać wzorek. Ta pierwsza część, którą tutaj wykonaliśmy, ona jest tutaj, mi się zagięła. Jest taki pojedynczy warkocz na początku, dopiero później tworzą się takie podwójne warkocze. Nie ma jakiegoś znaczenia, natomiast właśnie zaraz Wam pokażę, jak będziemy robić dalej. I jestem już tutaj na końcu lewej strony i zobaczcie, że właśnie ten ostatni, to ostatnie oczko mam zaznaczone. Niby ma tutaj tą tylną pętelkę, ale warto się wbijać właśnie jak gdyby w całą. I przerabiamy. I dopiero jak oczko do góry. Zobaczycie, na drugiej stronie właśnie zaczyna się tworzyć taki wzorek, czyli dwa podwójne warkocze obok siebie. Taki pierwszy początkowy ma pojedynczy. I teraz tak, tak wygląda właśnie wzór cały czas, czyli na prawej stronie wbijamy się w tylną pętelkę. Jestem na prawej stronie, więc wbijam się w tylną. Na lewej stronie wbijam się w przednią. I słuchajcie, ja ogólnie jak zrobiłam sobie tą część, to tworzyłam ją z myślą tutaj o tej części ręki. Jest to w miarę dla mnie luźna część, bo tak naprawdę, tak jak mówiłam, nie wiem jeszcze jak wyjdzie do końca sweter, więc tworzę ją taką luźną. Nie jest to jakoś właśnie bardzo dla mnie w ten sposób. Zaczynam, zobaczcie, mam tutaj krawędź i mam mniej więcej tutaj po tej części musi być luźno. I ja zrobiłam sobie tak luźno i stwierdziłam, że tą część wykonam sobie, coś mi się tutaj za bardzo kręci, i taką część wykonałam sobie 3 takie pełne 2 rzędy, nie zwiększające. To jest dokładnie właśnie taka część tutaj, ta płaska, w której ja nic nie zwiększałam, ponieważ do pewnego momentu było dla mnie luźno i nie potrzebowałam żadnych zwiększeń. Więc 3 rzędy zrobiłam na płasko. Natomiast jeśli robicie w podobny sposób, również możecie sobie zrobić 3 rzędy, bądź tych rzędów więcej, w zależności właśnie od tego, jak luźno zaczniecie sobie robić ten pierwszy początkowy rządek. Ja w ten sposób sobie przerobiłam i teraz przerobię sobie, powiedzmy, jeszcze tutaj tą część, żeby Wam pokazać, jak będziemy zwiększać. I przerobiłam sobie całą prawą stronę i całą lewą stronę. I tak naprawdę przerobienie właśnie naszej lewej strony powoduje, że kończymy rządek właśnie taki podwójny. I mam 1, 2 rzędy podwójne. I tak naprawdę, tak jak Wam mówiłam, ja zrobiłam jeszcze sobie 1, czyli 3, ale to jest tylko próbka, więc chcę Wam pokazać, jak będziemy zwiększać. I ja zadecydowałam, że będę zwiększała tylko na tej stronie, na tej prawej stronie, czyli po przerobieniu lewej zaczynam zwiększać. Zwiększanie jest bardzo proste, po prostu w jednym oczku przerabiamy sobie 2 półsłupki i nie przerabiam już w tylnym, tylko w całym, żeby właśnie nie tworzyć takiej dziurki, nie zaciągać zbytnio oczka, po prostu robię 2 oczka w całym oczku, a już w drugim w tylną pętelkę. I tak tutaj właśnie sobie na 2 krawędziach trzeba zwiększyć w ten sposób. I na końcu oczywiście też będziemy zwiększać. To jest prawa strona, więc wbijamy się w tylną pętelkę cały czas. I na końcu mam tutaj ostatnie oczko, to jest moje oczko. Również robię zwiększenie, czyli również wbijam się w 2 pętelki, czyli w całe oczko i robię 2 półsłupki, czyli raz i jeszcze raz w to samo miejsce 2. I mam wykonane pierwsze zwiększenie. Pomału właśnie rękawek będzie szedł tutaj do góry, na boki. Będzie to właśnie to nasze rozszerzenie. I teraz tak, jestem na prawej stronie, robię oczko do góry i na lewej przerabiam sobie te wszystkie oczka, czyli ja tutaj nic nie zwiększam. Czyli mam o 2 oczka więcej, po prostu je przerabiam całe do końca, pamiętając, że właśnie dodaliśmy po bokach, żeby ich tutaj nie pominąć, że one są. Już Wam tutaj pokazuję ciąg dalszy. Lewa strona przerabiamy. I znowu mam tu ostatnie oczko, tak jak mówię, znaczcie sobie, ja już nie znaczę, bo już wiem, gdzie są. Tu jest moje ostatnie oczko i tutaj oczywiście przerabiam tylko raz, jedno.
I znowu oczko do góry, odwracam na prawą i znowu robię zwiększenie, czyli narzut i w tym oczku robię 2. Raz i 2. No i tak jak mówię, warto sobie właśnie to znaczyć, żeby po prostu mieć pewność, gdzie stworzyliśmy to oczko, zwłaszcza właśnie przy tych zwiększeniach, bo jeżeli zaczniemy zwiększać i pomijać oczko, które zwiększyliśmy, to się okaże, że nam właśnie nic się nie zwiększa, dlatego po prostu doradzam znaczyć sobie te oczka. Ja tutaj mam próbkę, więc tak jak mówię, nie jest to tutaj dla mnie jakieś istotne. I znowu przerabiam tak samo cały czas, czyli tu zwiększam i tu zwiększam. Na lewej stronie odwracając nie zwiększam, na prawej zwiększam. Ja robię właśnie takie zwiększenie. Dla mnie jest ono odpowiednie. Jeśli by się okazało, że potrzebujecie większego zwiększenia, że jest to za małe, możecie zwiększać na obu stronach i takie zwiększenie właśnie będziemy robić tutaj. Ta część będziemy bardzo zwiększać, czyli zarówno na prawej, jak i na lewej będziemy sobie zwiększać. Natomiast tutaj przy rękawku dla mnie takie zwiększenie co drugi rząd było wystarczające. Ale jeśli Wam się okaże, że nie jest wystarczające, to oczywiście również możecie zrobić je na lewej stronie. Zawsze w pierwszym i w ostatnim oczku po prostu przerabiamy po 2 oczka. W jednym 2. I tak wygląda właśnie ta próbeczka. Pamiętajcie o tym, żeby sobie zapisywać, co zrobiliście, bo musimy zrobić oczywiście drugi taki rękawek, więc ja to robię mniej więcej w taki sposób, że właśnie piszę sobie, że nabrałam 60 oczek, bo ja nabrałam tutaj 60 oczek. Część prostą przerobiłam na przykład raz, 2 rzędy, u mnie to były 3 rzędy. Dokładnie tutaj już Wam pokazuję, jak to wygląda na mojej próbce. Czyli tak, zaczynając był pierwszy taki rząd łańcuszka, to pomijam, tego nie wliczam. Raz, 2, 3 rzędy były zrobione bez zwiększeń. Następnie zrobiłam rzędy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rzędów takich zwiększających, czyli w sumie cały ten mój rękaw ma 15 takich podwójnych rzędów. Ja rząd mam na myśli oczywiście taki podwójny rząd, ale żeby stworzyć taki rząd, to trzeba zrobić zarówno oczko z prawej strony i z lewej strony, więc to tak naprawdę jeden taki wzorek to są tak naprawdę 2 rzędy. I tak właśnie trzeba sobie znaczyć i oczywiście na końcu też policzyć, czy Wam się zgadza liczba oczek zwiększonych, czy właśnie macie parzystą, bo wiadomo, zawsze najlepiej nabierać liczbę oczek parzystą, pomimo że zrobicie sobie jakieś obliczenia, że na przykład o 61 powinnam nabrać, to lepiej nabrać 62 czy tam 60. Liczba oczek parzystych jest zawsze lepsza, łatwo podzielić, lepiej się właśnie pracuje na takiej liczbie i później tak samo przy zwiększeniu również będzie nam parzyście się zwiększała i na końcu ta liczba oczek oczywiście z jednego panelu musi być taka sama jak i z drugiego, więc właśnie tego sobie pilnujcie, sprawdzajcie, czy robiliście właśnie zwiększenia na tej prawej stronie. Tutaj nawet jak się przyjrzycie, to widać co drugi rząd zwiększenia, tutaj takie podwójne. Oczywiście ja już mam to przerobione, więc teraz pokażę Wam, jak będziemy zaczepiać sobie ten łańcuszek. I teraz zajmiemy się doczepianiem sobie tego łańcuszka. Oczywiście będziemy go zaczepiać od razu z dwóch stron. I tak jak mówiłam, u mnie tutaj jest to około 40 cm, więc nie robimy zbyt wysoko, bo wysokość swetra będzie jeszcze narzucana zupełnie inną krawędzią. Czyli tak, zaczynamy od tego, że składamy sobie właśnie ten nasz rękawek na pół, w ten sposób. I patrzymy, ile tutaj już osiągnęliście centymetrów. Ja mam właśnie tutaj 18 centymetrów i te 18 centymetrów to jest u mnie tak naprawdę 42 oczka, bo cała tutaj krawędź zaczynałam od 60, ale doszłam do 84 oczek, więc po złożeniu na pół mam tak naprawdę 42 oczka. I teraz tak, jak sobie właśnie zwymiarować, ile tych oczek dodać? No właśnie dzięki temu, że mamy już zrobiony ten rękawek, ja wiem, że tutaj już mam prawie 18. Żeby dobudować do 40, potrzebuję jeszcze jakieś 22 cm, czyli tak naprawdę potrzebuję nieco więcej niż tutaj mam tą połowę, czyli jeżeli ja miałam tutaj 42, to postanowiłam, że po prostu nabiorę sobie tutaj z tej strony 50 oczek łańcuszka. Jest to po prostu mniej więcej szacowane. Zawsze możecie właśnie popatrzeć, ile oczek zajmuje Wam na przykład 10 cm i odpowiednio zwiększać sobie
tą ilość tych oczek. Czyli u mnie wyszło, że nabiorę sobie 50 oczek i tak, będziemy te oczka nabierać tutaj na lewej stronie, więc po skończeniu tak naprawdę całego takiego paseczka tutaj na tej stronie lewej nie robimy oczka do góry, tylko będziemy właśnie tutaj teraz dodawać łańcuszek. Czyli jestem na lewej stronie, wszystko jedno właśnie, która krawędź, bo i tak musimy zrobić 2 krawędzie, więc lewa strona. I teraz tak, ja nabieram 50 oczek, więc tutaj zaznaczam sobie ostatnie oczko, żebym się nie pomyliła i żeby było łatwo mi liczyć. A tutaj po prostu z tej strony nabieramy sobie nasze oczka łańcuszka. Ja nabieram 50, 2, 3, 4, 5, 6 i mam już nabrane 50 oczek łańcuszka. Z tej strony jest po prostu prościej, bo po prostu na łańcuszku robimy sobie dalej półsłupki nawijane. I oczywiście robimy tak samo oczko brzegowe 51, odwracamy sobie łańcuszek i od drugiego oczka zaczynamy, pomijając te pierwsze oczko, znowu wbijamy się tutaj w tą środkową pętelkę tylną łańcuszka i przerabiamy sobie po prostu zwykłe półsłupki nawijane. Czyli dokładnie taki podstawowy łańcuszek, jak zaczynaliśmy sobie tworzyć sweterek. Z tym, że właśnie pilnujemy, żeby liczba oczek była taka, jaką planowaliśmy. I oczywiście również tutaj na końcu zaznaczę sobie to pierwsze oczko. I jak dojdę tutaj do tego momentu, to pokażę Wam, co dalej. I jestem już tutaj prawie na końcu. Zostały mi do przerobienia jeszcze 2 oczka, czyli tak, tutaj mam środkową pętelkę. Tu mam 49. Natomiast 50 oczko to jest tutaj taka pętelka wystająca luźna. To jest ta, o której tutaj będziemy się zaczepiać, czyli po prostu zaczepiam sobie o tą pętelkę. Sprawdzamy, czy nam się nigdzie nie przekrzywił właśnie ten łańcuszek i tak naprawdę robimy sobie dalej. Jeżeli mamy taką liczbę oczek, jaką nabraliśmy sobie łańcuszek, ja już mogę sobie odpiąć ten znacznik. Służył mi tylko po prostu do policzenia sobie oczek łańcuszka. Dalej robimy tak, jakbyśmy byli na prawej stronie, czyli po prostu wbijam się w tylną pętelkę i przerabiam sobie tą część rękawa. Czyli tutaj się nic nie zmienia, a robimy po prostu dalej wzór. I zatrzymujemy się znowu z tej strony i będziemy sobie dodawać łańcuszek, z tym, że będzie on troszeczkę inaczej robiony, bo mamy już tutaj jakąś część wzoru, więc nie możemy zrobić samego łańcuszka, bo nie zgadzałby nam się po prostu panel przedni z tylnym. Więc zaraz Wam pokażę. I jestem już na końcu tutaj z drugiej strony. Do przerobienia mam jeszcze tutaj jedno oczko. I gotowe. I tutaj oczywiście też sobie zaznaczam to ostatnie oczko, żeby się po prostu nie pomylić i łatwo móc policzyć sobie moje tutaj oczka łańcuszka. I tutaj z tej strony będziemy troszeczkę inaczej wykonywać właśnie ten łańcuszek, będzie troszeczkę już taki właśnie grubszy, więc tak, robimy tak, zaczynamy od tego, że robimy sobie narzut i wbijamy się jeszcze raz w to samo miejsce, w którym robiliśmy sobie ostatni półsłupek. Wbijam się, przeciągam sobie włóczkę, mam 3, teraz nabieram włóczkę i przeciągam tylko przez jedną pętelkę, tutaj. Znowu nabieram i przeciągam przez 3. Powstaje mi taki właśnie trochę półsłupek oszukany, ale zobaczycie, że będzie to wszystko fajnie wyglądało. I znowu narzut. I teraz słuchajcie, będziemy się wbijać dokładnie w to oczko, które pierwsze ściągnęliśmy, czyli ja je mam tutaj. Jak sobie odwrócicie robótkę do tyłu, to zobaczycie, że powstało nam takie oczko, które właśnie przerabiamy w tym momencie. Przeciągam włóczkę, zobaczcie, mam 3 i teraz właśnie przerabiam to pierwsze oczko. O, i to jest właśnie to oczko, o które się za każdym razem będziemy tutaj zaczepiać. Będzie to taki tył łańcuszka. I teraz przerabiam sobie 3. Można sobie właśnie przytrzymywać tutaj kciukiem i patrzeć, gdzie jest to oczko. I znowu narzut. Tu jest to moje oczko, które sobie przerobiłam. One, pierwszą pętelkę ma taką większą, natomiast druga jest trochę taka mniejsza, mniej wyraźna, ale ono tutaj jest. I znowu przeciągam włóczkę, mam 3. Nabieram włóczkę, przeciągam przez jedno, nabieram przez 3. I znowu tutaj właśnie powstało mi to oczko, o które zaczepiam tak naprawdę ciąg dalszy. Czyli jeszcze raz narzut, oczko jest tutaj, przeciągam przez to oczko włóczkę, muszę zrobić kolejne jedno oczko, żeby mieć właśnie następne do zaczepienia, czyli przeciągam tylko przez jedno, znowu nabieram włóczkę i przeciągam przez 3.
Tak będzie wyglądał nasz łańcuszek oszukany. On jest bardzo właśnie podobny do tych naszych półsłupków, jest już od razu szerszy, więc będzie się zgadzała szerokość naszego panelu. I tak przerabiamy sobie do końca, to znaczy ja muszę właśnie przerobić sobie 50, tu mam raz, dwa, trzy, cztery, więc mam jeszcze kilka do przerobienia. Pamiętajcie tylko, żeby właśnie sobie zbytnio nie zaciągać tych oczek, bo później ciężej się wbić, czyli te pierwsze takie oczko, właśnie te, które tutaj się wbijam, ono musi być w miarę właśnie luźno przerobione, bo jeżeli zaciągniecie i zrobicie sobie malutkie, to będzie się ciężko wbić. Oczywiście ten łańcuszek może być troszeczkę dłuższy od poprzedniego, bo jest inaczej przerabiany, ale to wszystko się tak naprawdę ułoży po przerobieniu już kilku rzędów naszego dalszego panelu. I ja już sobie przerabiam do końca. Ja już zrobiłam sobie 50 oczek, czyli tak naprawdę mamy już z dwóch stron zaczepiony łańcuszek po tyle samo oczek. I słuchajcie, robimy sobie dalej. Następnie oczywiście robimy oczko brzegowe, odwracamy sobie robótkę i jesteśmy teraz na lewej stronie. Jak sobie tak popatrzycie, będziemy przerabiać lewą stronę. I ponieważ mamy tutaj już tak naprawdę półsłupki, więc już musimy zwracać uwagę na to, jak się wbijamy we wzorze, jak biegnie właśnie nasz dalszy ciąg. Teraz tak, tak jak Wam pokazywałam, tutaj będziemy tworzyć krawędź, która się będzie rozszerzała, zarówno z tej strony, jak i z tej. Ona się musi rozszerzać symetrycznie i tak jak mówiłam, będziemy za każdym razem w oczkach brzegowych robić podwojenia, zarówno na prawej, jak i na lewej, z tej strony i z tej strony. Tak naprawdę im więcej, tym lepiej, ponieważ powstaje większy skos i tym sposobem właśnie dłuższa krawędź, która pozwoli nam właśnie dobrze sobie zaplanować szerokość tego swedra. Ja nawet zastanawiałam się, czy nie porobić po 3 oczka, ale stwierdziłam, że na razie robię po prostu podwojenie, czyli nie robię potrójnie. U mnie to wystarczyło, ale może się okazać, że na przykład zbyt wolno Wam tutaj idzie szerokość tej krawędzi, to można spróbować na przykład na prawej stronie robić podwojenie, a na lewej na przykład 3 oczka w jednym. Technika tak naprawdę jest dowolna. Wiadomo, że im więcej tych oczek zrobicie, tym szybciej ta krawędź będzie szła. Ona będzie taka bardziej zaostrzona, ale też uwaga, nadbudowujemy też wysokość tego swetra i znowu się może okazać, że nam tutaj po prostu za dużo z przodu zalega, więc ja po prostu nie próbowałam, dlatego dla mnie na razie jest odpowiednie zwiększanie w każdym pierwszym oczku, czyli po prostu już od tego momentu właśnie zaczynając po doczepieniu od razu w tym pierwszym oczku robię podwojenie i również robię sobie to w całym oczku, czyli raz i dwa. I to jest moje pierwsze podwojenie i tutaj oczywiście jest lewa strona, więc robimy sobie w tym najbardziej takim pierwszym tutaj oczku tej pętelce. I tak, słuchajcie, przerabiamy sobie cały czas. Ja tutaj przerabiam sobie to na razie tą krawędź. Oczywiście dochodzimy do tego momentu. Tu już można sobie to wypiąć. Już jeżeli macie dobrze policzone 50 oczek, to już nie jest to potrzebne. Robimy sobie przez całą naszą długość tutaj do tego momentu i oczywiście tutaj na końcu też zrobimy podwojenie. Ja dojdę dotąd i zaraz Wam pokażę. I już jestem na końcu mojego lewego rzędu i tutaj oczywiście mam ostatnie oczko do przerobienia i tutaj również robimy zwiększenie, czyli w ostatnim oczku wbijamy się w całą pętelkę, w dwie pętelki i robimy 2 półsłupki w jednym. Raz i 2. Dokładnie to samo, co zrobiliśmy tutaj na początku. I ten rządek mamy tak naprawdę już rozpoczęty od zwiększeń. I teraz przechodzimy na prawą stronę, czyli oczko do góry, odwracamy robótkę, jesteśmy na prawej i tak jak mówiłam, również zwiększenia, czyli również w całe oczko 2 półsłupki. Raz i 2. I oczywiście dalej tak jak biegnie wzór, czyli półsłupki już w tylną pętelkę. Ja już nie będę pokazywała dalej, mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi. Za każdym razem oczko brzegowe to jest podwojenie, czyli z tej strony i znowu ja sobie dojdę tutaj do końca, również tutaj będzie moje oczko ostatnie, w którym zrobię podwojenie, czyli w jednym 2, odwrócę na lewą stronę i w ostatnim znowu 2 oczka, cały czas zwiększenia. Dzięki temu budujemy sobie właśnie
tą krawędź. I tak, ja już oczywiście mam ten jeden panel przerobiony, już więcej wiem, jak to leży i u mnie się to po prostu spisuje już ta technika, już nic nie będę pruła. Natomiast tutaj oczywiście jak to wygląda. Ta pierwsza krawędź, tutaj mamy pełne rzędy od rękawu. To jest taki rząd przejściowy, który tak naprawdę nie wliczam do niczego. Zostawiam go sobie, bo tutaj z tej strony biegnie jeden łańcuszek, a tu mam koniec. Rzędy do panelu zaczynam po prostu liczyć z tej strony. Czyli tak, tu wiem, że miałam 15, tu jest takie przejście i od tego momentu liczę sobie te rzędy, ile mam zrobić po prostu w drugim panelu. Czyli mam raz, dwa, trzy, cztery i u mnie właśnie na końcu wyszło 24 takich rzędów. Ja jeszcze Wam powiem, co robię na końcu, ponieważ na końcu jeszcze sobie przerabiam rząd oczek ścisłych, żeby sobie zabezpieczyć krawędź i żeby się właśnie nie tutaj nam nie rozszerzała, więc po zrobieniu na lewej stronie kończymy sobie rozszerzanie, jeżeli już uznacie, że jest koniec i jak ja przerobię, to pokażę Wam, co po prostu tutaj robimy na końcu. Więc mam do przerobienia jeszcze sporo rzędów i za chwilkę się z Wami połączę. Ja już przerobiłam sobie również już drugi panel. Zatrzymałam się dokładnie w tym samym miejscu, co w pierwszym panelu, bo oczywiście dwa panele muszą być takie same. Moja tutaj długość tej krawędzi, połowę tej krawędzi to jest 60 cm. Oczywiście nie jest to długość swetra. Długość swetra dopiero będziemy znać po złożeniu sweterka. Natomiast ja jeszcze się tutaj właśnie zatrzymuję, czyli przerobiłam sobie ostatni rządek na lewo, również ostatnie zwiększenie i teraz na prawo przerobimy sobie jeszcze jeden rządek oczek ścisłych, żeby właśnie ustabilizować trochę tą krawędź i żeby te oczka też nie były takie duże. Czyli po prostu jestem na lewej stronie, robię sobie oczko do góry i tutaj już nie robię podwojenia, nie zwiększam krawędzi, po prostu chcę tylko zrobić sobie oczka ścisłe. Czyli wbijam się w całe oczko i robię oczka ścisłe w ten sposób. Całe przekładam włóczkę i od razu przez oczko, czyli pobieram, przekładam, pobieram, przekładam, pobieram, przekładam. W taki sposób sobie właśnie tworzę wykończenie. Oczywiście jeśli macie pomysł na inne, to jak najbardziej możecie sobie skorzystać. A dzięki temu te oczka właśnie będą takie już bardziej ciasne, nie będą się tak właśnie nam rozbiegały. Czyli tak robimy do końca. Oczywiście na końcu nie robimy zwiększenia, czyli to już jest tylko rząd taki wykończeniowy i zajmiemy się zaszywaniem. I jestem już na końcu i na końcu oczywiście robimy sobie już oczko ścisłe i zamykamy rząd. I tak naprawdę to już jest koniec robienia panelu i tak jak mówiłam, będziemy sobie teraz zszywać. Na początek weźmiemy się za zszycie tutaj tych krawędzi w dwóch panelach, czyli musimy te dwa boczki zszyć ze sobą. Ja zaczynam sobie od tej krawędzi, ponieważ jest tu ładny łańcuszek i wtedy ładnie można wyprowadzić do góry brzegi, żeby nam się właśnie tutaj oba boki rękawów złączyły ze sobą. Już Wam pokazuję, jak ja to będę robiła. Czyli tak, składamy sobie sweterek tak, że zszywamy sobie na lewej stronie. Czyli tak to wygląda, to jest moja lewa strona, tu jest prawa i to jest właśnie ten brzeg, który Wam pokazywałam, to są te oczka, które dodawaliśmy. I właśnie ja zaczynam sobie od tej strony, od tych oczek, robię sobie pętelkę podstawową i zabieramy się za zszycie. Czyli tak, wyszukujemy sobie tutaj pierwszego naszego oczka, które robiliśmy, oczko łańcuszka. Tu jest moje takie pierwsze oczko z jednej strony, zarówno jak i z drugiej. Wbijamy się w początkowe oczko w ten sposób i będziemy sobie właśnie przekładać tą pętelkę. Przekładam przez dwa oczka i robię oczko do góry. I teraz po prostu będziemy sobie w ten sposób zszywać, że wybieramy sobie następne oczko z pierwszego panelu, czyli całe oczko i kolejne oczko z drugiego panelu. I robimy sobie tutaj oczka ścisłe w ten sposób. To jest właśnie bardzo łatwo zszyć, bo te krawędzie mają oczko. I ja sobie zszywam szydełkiem. Jeśli wolicie w inny sposób, to oczywiście możecie sobie użyć zwykłej igły. I tak robię sobie cały czas do momentu, aż dojdę właśnie do paszki, bo tam przy paszce już nie mamy takiego ładnego łańcuszka, ale też Wam pokażę, jak ja sobie tutaj robię.
Ja już zszyłam sobie tutaj tą krawędź i dzięki temu, że właśnie zszywamy sobie tutaj oczkami ścisłymi, z prawej strony jak gdyby te dwa tutaj łańcuszki tworzą jak gdyby wzór i one się tak ładnie tutaj układają. Natomiast jeśli właśnie chodzi o tutaj pod rękawkiem, to nie mamy tutaj łańcuszka, ale to nie szkodzi. Trzeba sobie po prostu w miarę wbijać się poniżej tych dziurek, które tutaj właśnie były, tworzyły nam rozszerzenie. Oczywiście warto sobie mniej więcej dopasować wzorek, czyli starać się tak przyłożyć, żeby właśnie nigdzie nam się tutaj nie naciągnęło, wręcz nawet spiąć spinaczami, zwykłymi klamerkami do ubrań. Czyli po prostu ja sobie wbijam się gdziekolwiek z jednej i z drugiej i dalej przerabiam sobie łańcuszek. Staram się to robić w miarę właśnie gęsto, bo tutaj mogą być właśnie dziurki z rozszerzeń, czyli nawet wbijamy się po kilka razy w różnych miejscach, tak żeby zabezpieczyć. Oczywiście można też później jeszcze sobie igiełką wzmocnić, jeśli wolicie tworzyć to po prostu igłą. Czyli cały czas robimy tak samo. Od drugiej strony można właśnie sobie sprawdzać, jak biegnie wzór i patrzeć, czym mniej więcej właśnie łączą się Wam paseczki. Jeżeli lubicie mieć po prostu wszystko ładnie, równo, paseczki właśnie widzicie, mogą się razem ze sobą zejść. I tak oczywiście robimy dwa panele i kiedy będą już gotowe, to zabieramy się już za łączenie. I moje panele już dwa są zszyte, czyli mamy tutaj zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony zszyte. Oczywiście składamy sobie teraz właśnie sweterek na prawą stronę i na prawej stronie będziemy sobie dalej go wykańczać. Zajmiemy się właśnie teraz tutaj tym dolnym ściągaczem i łączeniem sobie tych dwóch paneli. I teraz właśnie wszystko zależy od tego, jaką szerokość potrzebujecie na dole. To odpowiednio po prostu zakładamy sobie panel. Ja robię to tak, że na przykład ta część, jeżeli teraz idzie do środka, czyli jeżeli położę na tą część w ten sposób, to później ta część będzie na wierzchu, czyli zamykam teraz tą część i ta jest na wierzchu, czyli każda ze stron jest zarówno jedna jest na wierzchu, a druga tutaj jest na środku, czyli ta po prostu na zakładkę. I teraz tak naprawdę od Was zależy, jaką szerokość tutaj musicie uzyskać, jak połączycie sobie te krawędzie. Ja teraz na chwilkę właśnie otworzę. Chodzi o to, że tutaj w ten sposób uzyskamy sobie szerokość naszego ściągacza na dole. To tyle, ile tutaj potrzebujecie szerokości na dole. Najlepiej to zrobić właśnie tak, że zaczepić sobie, tak jak ja tutaj sobie zaczepiłam w pewnym miejscu, popatrzeć, ile jest tutaj centymetrów, nałożyć już na siebie ten sweterek i sprawdzić, ile tego potrzebujecie. Jeżeli zrobiliście tak, że w zasadzie możecie zrobić po całości, czyli do końca, możecie tak naprawdę zaczepić na samym końcu od razu panel. Jeżeli potrzebujecie troszeczkę rozszerzyć, to trzeba odpowiednio to równo zrobić z każdej strony. I ja Wam pokażę właśnie, jak ja to sobie zrobiłam. U mnie to wygląda w taki sposób, że panel zaczepiam sobie w trzecim takim podwójnym rzędzie, czyli nie licząc tego pojedynczego, raz, dwa, trzy, zaczepiam sobie tutaj na początku, łączę sobie na chwilę właśnie takim markerem i robię to dokładnie tak samo z każdej strony, czyli pomijając ten pierwszy, mam raz, dwa, trzy, mam tutaj trzeci i w ten sposób, ten jest od spodu, to może trochę nie widać, i w ten sposób zaczepiamy sobie tutaj najlepiej czymś raz, dwa, trzy mocnym, żeby właśnie te krawędzie nam się tutaj nie poprzestawiały. I tak dosłownie robimy z każdej strony, czyli zarówno tył, jak i przód. Zaczepiamy sobie dokładnie w tym samym miejscu. Raz, dwa, trzy. U mnie to będzie w takim trzecim podwójnym rzędzie. I u mnie tyle wystarczy, żeby właśnie osiągnąć sobie taką odpowiednią dla mnie szerokość. Wy oczywiście musicie sobie sprawdzić, jaką szerokość potrzebujecie. I teraz zajmiemy się właśnie wykończeniem tego ściągacza. Będziemy zaczepiać sobie włóczkę i od razu łączyć ze sobą panele. Więc uwaga, tak, oczywiście nie może nam się tutaj nic przestawiać. Najlepiej sobie pozapinać dodatkowymi klamerkami. Ja właśnie tak zrobię. O, i u mnie już klamerki pozaczepiane, czyli tak naprawdę tworzymy właśnie w ten sposób takie kółeczko, łącząc ze sobą dwa przednie panele i tutaj dwa tylnie. I jeżeli już wiemy mniej więcej właśnie, jak to będzie wyglądało, zajmujemy się tutaj wykończeniem. Zaczynamy sobie od krawędzi, dowolnej krawędzi. Zazwyczaj najlepiej właśnie zacząć sobie z boczku. Doczepimy sobie włóczkę, czyli bierzemy sobie dokładnie tą włóczkę, na którą pracowaliśmy i robimy sobie pętelkę podstawową. I jestem tutaj na boku
I w tym momencie będziemy doczepiać sobie włóczkę. Zahaczamy sobie o pierwsze oczko, takie ładne oczko tutaj z brzegu i doczepiamy sobie właśnie teraz włóczkę, przekładamy i robimy oczko łańcuszka. Ja dalej pracuję sobie na szydełku 3 mm, oczywiście można zmienić, jeśli Wam wygodnie. Teraz będziemy przerabiać taki łańcuszek. Ja ten łańcuszek będę przerabiała wyżej, żeby właśnie pomijać wszystkie takie dziurki, które powstawały przy rozszerzeniach. I teraz tak, a jak się wbijać? Tak, żeby nie zbytnio nie rozszerzyć i oczywiście zbytnio nie zawęzić naszej robótki. Ja stwierdziłam, już nie pierwszy raz pracuję na tym wzorze, że będę po prostu wbijała się w oczka takie tutaj, co widzicie, i pomiędzy, czyli we wzorze oprócz tych dwóch rzędów, które nam tworzą oczka, jest jeszcze rząd pomiędzy, w którym też będę starała się tworzyć taki łańcuszek. I teraz tak, zrobiłam sobie tutaj pierwsze, ponieważ to jest takie pierwsze samotne, to muszę się gdzieś tutaj wbić i również zrobić sobie drugi. I mam oczko. Tutaj widzicie, mam troszeczkę taką dziurkę, więc postaram się wbić gdzieś tu poniżej, powyżej, złączyć, żeby właśnie nie było tych dziurek. I pierwsze, i drugie oczko. I tutaj kolejne oczko z rzędu i przerabiam. Tworzę sobie taki po prostu łańcuszek na tym sweterku i też tworzę go wyżej, powyżej właśnie tego wzoru, żeby pozbyć się tych dziur. I zobaczcie, jestem jak gdyby pomiędzy wzorem, tu mam dwa rzędy podwójne i tu jest taki pomiędzy i również wbijam się tutaj, wyciągając dowolną tutaj pętelkę i tworzę łańcuszek. I znowu jestem z powrotem przy podwójnym łańcuszku, więc tutaj sobie zaczepiam o całe oczka. Są to oczka tutaj ładne, więc zaczepiam. I teraz oczywiście zaraz wejdziemy sobie właśnie w ten moment, kiedy będziemy tutaj łączyć już podwójnie. Więc tak, tu mam pomiędzy, więc tworzę sobie jeden łańcuszek i wchodzę już w moment, w którym powinnam połączyć właśnie ten panel. Ja tak naprawdę na razie nie liczę tych oczek, robię to na wyczucie, żeby on się właśnie zbytnio, tak jak mówiłam, nie rozszerzał, czy też nie zawężał. Na razie pracujemy po prostu po to, żeby tak naprawdę połączyć sobie ten łańcuszek. I tutaj zobaczcie, że powinniśmy wziąć właśnie teraz to oczko i bierzemy sobie na przykład od razu już takie pierwsze oczko z tego panelu i przerabiam sobie tutaj razem. I teraz trzeba uważać, żeby tak naprawdę podwójnie się przebijać, bo mamy już tutaj dwa panele, więc przebijamy się podwójnie. I znowu jest tutaj pierwsze oczko, widać, że jest, dopiero następne jest tutaj, więc też w trakcie tutaj przerabiamy sobie gdzieś w środeczku, szukamy sobie miejsca, w którym po prostu zrobimy sobie takie oczko. I znowu zrobię sobie jeszcze jedno i tutaj się przebijamy przez dwa. I mam jeszcze jedno. Tu mam ładny wzorek, więc przebijam się przez dwa i przerabiam sobie. W ten sposób. Tu będzie troszeczkę gorzej, troszeczkę inaczej to wyglądało, bo musimy się właśnie jak gdyby przebić przez dwa. Musicie sobie po prostu dobrać odpowiednią tak naprawdę technikę tutaj. Ważne, żeby połączyć po prostu te panele ze sobą. I idziemy w miarę właśnie luźno, w miarę równo. Ja robię to właśnie powyżej, żeby pomijać łączenia, czy też właśnie te dziurki, które powstały przy rozszerzeniach. I tak jak widzicie, staram się tutaj brać te oczka, ale trzeba się tutaj wbić pomiędzy, więc można nawet w środeczek się wbijać. W ten sposób. Luźno połączyć oczka. Tutaj nawet będzie lepiej, jak się powbijamy w środek oczka i przełożymy w środek, bo tu są po prostu podwójne panele, więc tak będzie lepiej. I znowu pomiędzy łańcuszek. Wbijam się w środek, jest trochę za wysoko, i pomiędzy. I znowu tu w środeczek, zobaczcie, w środek tego oczka i pomiędzy. I znowu tutaj wyszukuję sobie środeczek pomiędzy. Tak naprawdę mówię, trzeba patrzeć, czy po prostu ładnie Wam się tutaj łańcuszek układa, czy się zbytnio nie zawija. I w taki sposób robimy sobie dookoła, czyli musimy dokładnie na wszystkie te strony tak przerobić, wszystkie te panele. W ten sposób sobie musimy je połączyć. A na razie, tak jak mówię, nie patrzymy na to, czy wejdzie liczba parzysta, czy nieparzysta, czy tyle samo z przodu, czy z tyłu. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, naprawdę. Jeżeli będziecie się w miarę właśnie robić podobnie, czyli wbijać się tutaj w oczka, oczko jedne,
oczko drugie i gdzieś pomiędzy tymi właśnie oczkami. Taką samą technikę stosujemy dookoła, aż przejdziemy tutaj i ja sobie już przejdę tutaj dookoła i pokażę Wam, co dalej. Ja już mam przerobione dookoła, tak to mniej więcej właśnie u mnie wygląda. Jest taki łańcuszek. I teraz oczywiście dochodzimy tutaj do początku, czyli też staramy się w miarę tutaj właśnie luźno zrobić i połączyć sobie tutaj z tym pierwszym oczkiem, które zrobiliśmy, po prostu oczkiem ścisłym. I mamy połączone. Następnie będziemy w tym łańcuszkach wykonywać sobie półsłupki nawijane. I od razu robię sobie oczko do góry, narzut i wykonuję sobie właśnie w tym łączeniu pierwszy półsłupek nawijany. W ten sposób. Oczywiście sobie go trzeba zaznaczyć. Tu mamy pierwsze oczko z półsłupku, zrobionego półsłupku. I dalej przerabiamy sobie zwykłe półsłupki. Znaczy półsłupki oczywiście nawijane. Wbijamy się teraz właśnie tylko w te oczka, które tutaj przerobiliśmy, oczka łańcuszka. I luźno przerabiamy sobie cały czas dookoła półsłupki nawijane. Tak naprawdę ta część właśnie tutaj, ona będzie z lewej strony, tego nie będzie widać i wszystko takie te łączenia, które właśnie były rozszerzeniami, zostaną ukryte. My natomiast będziemy widzieć właśnie tą część, dlatego warto właśnie sobie ją ładnie przerobić, żeby z prawej strony to wszystko ładnie wyglądało. I ja już sobie dookoła przerobię półsłupki. Tutaj oczywiście w każde takie oczko się wbijamy. Teraz jak już przerabiamy te półsłupki, warto sobie je policzyć, więc po prostu od razu robiąc liczymy sobie te półsłupki, ponieważ będę robiła ściągacz 1 na 1, więc musi być po prostu liczba półsłupków parzysta, więc nawet jeżeli mam liczbę oczek nieparzystych, po prostu zrobię sobie na przykład 2 półsłupki w ostatnim oczku, w ten sposób sobie to jakoś wyrównam, natomiast teraz zacznę sobie liczyć, żeby po prostu liczba była parzysta. I przerobię sobie dookoła i zaraz Wam pokażę. Ja już mam przerobione dookoła tutaj półsłupki nawijane. Już zobaczcie, że właśnie ta krawędź wygląda coraz ładniej, ta brzydka się chowa. I tak jak mówiłam, staramy się robić liczbę oczek parzystych, więc ja muszę tutaj przerobić po prostu 2 półsłupki w jedne, żeby mieć 160 oczek. W ten sposób. I oczywiście, jeśli macie parzystą liczbę oczek, nie musicie przerabiać 2. Łączymy sobie tutaj z tym pierwszym oczkiem i mamy zrobiony pierwszy rząd. I teraz będziemy robić słupki reliefowe, wbijane raz z przodu, raz z tyłu, więc w tym celu po prostu robimy sobie oczko do góry, ja robię sobie tylko jedno, jest ono takie trochę większe i następnie od razu przerabiam sobie kolejny półsłupek z poprzedniego rzędu. Czyli patrząc tutaj właśnie z tej strony, mamy pierwszy półsłupek, robimy narzut, wbijamy się w taki sposób, żeby właśnie sobie zahaczyć ten półsłupek, cały tutaj, nie właśnie tą górę, tylko ten półsłupek, on tutaj jest na dole, przekładamy sobie włóczkę przez niego i robimy półsłupek. I to jest półsłupek reliefowy właśnie przedni, natomiast tylni będzie taki sam, tylko po prostu musimy zabrać półsłupek jak gdyby tutaj teraz z tej strony od tyłu. I również przekładamy przez to włóczkę, może trochę być ciężej, ale trzeba sobie tutaj podtrzymać i przerabiamy. I znowu raz z przodu i raz z tyłu. I raz z przodu cały półsłupek i raz tutaj z tyłu. Cały czas tak samo. Mam nadzieję, że słupki reliefowe opanowane. Mamy tutaj taki początek. Jak dojdziemy sobie do tego miejsca, to pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie cały rządek. Tak to wygląda. I teraz jestem na początku rzędu, gdzie robiliśmy właśnie sobie pierwszy półsłupek reliefowy przedni i tu jest moje pierwsze takie oczko łańcuszka, które wykonywaliśmy. Oczywiście Wy możecie sobie to zaznaczyć, ja już to doskonale widzę, dlatego ja sobie nie zaznaczyłam. I teraz tak, ostatnim słupkiem, jaki musimy wykonać, to jest słupek reliefowy przedni, czyli tak powinno nam zostać, żeby tutaj został
słupek reliefowy przedni, gdyż ja to łączenie i robienie tego łańcuszka traktuję jako słupek tylni. I tak naprawdę on też tak właśnie bardzo podobnie wygląda, dlatego ja już tutaj go nie przerabiam, tego tylnego, jest to po prostu takie moje łączenie. I teraz za każdym razem będziemy robić tak samo, czyli tu było moje oczko łańcuszka, to jest moje oczko, widać tutaj przez łączenie, to pierwsze. Natomiast to kolejne oczko, to jest to oczko już od tego słupka naszego reliefowego. I ja się właśnie wbijam w to drugie oczko i łączę sobie w ten sposób okrążenie. I znowu robię sobie duże oczko łańcuszka. Teraz dla pewności możecie oczywiście sobie zawsze je tak zaznaczyć, żebyście wiedzieli, gdzie to jest. I zaczynam od razu od kolejnego słupka reliefowego przedniego. Czyli przerabiam sobie przedni. Tak jakby to tutaj, co mi właśnie zostaje, to jest mój słupek tylni. Po prostu tego nie przerabiam, to jest mój pierwszy słupek, pierwsze oczko łańcuszka, to będzie właśnie taki słupek jak gdyby tylni. I dalej przerabiamy sobie tak samo, czyli tam gdzie były przednie, robimy przednie, tam gdzie tylnie, tylnie. Nic się tutaj nie zmienia. I oczywiście robimy sobie dotąd, dopóki uznamy, że nasz ściągacz już osiągnął odpowiednią wysokość, może być krótki, długi. Przymierzajcie na siebie sweterek i sprawdzajcie, jak leży, jak po prostu się układa i jaką długość tutaj tego ściągacza chcecie. Ja oczywiście przerobię sobie ten ściągacz i powiem Wam, jak to u mnie wyszło. Ja już przerobiłam sobie mój dolny ściągacz. Jest na około 6 cm. Oczywiście możecie sobie zrobić krótszy bądź dłuższy. Ostatnie łączenie, czyli łączenie przez właśnie oczko ścisłe, kończymy w tym samym miejscu, co zaczynaliśmy, oczkiem ścisłym i oczywiście sobie chowamy do środka wszystkie nitki. Te wszystkie włóczki oczywiście trzeba sobie pochować, pozabezpieczać, żeby się nic tam nie popruło. Natomiast jeśli chodzi o rękawki, to ja robię bardzo podobny ściągacz, taki sam dokładnie. Już mam przerobiony pierwszy rękawek. Natomiast jeśli właśnie chodzi o rękawki, jest tutaj uproszczona metoda, bo mamy gotowe oczka. Czyli ja po prostu wbijam się w te oczka, doczepiam sobie włóczkę i przerabiam pierwszy rząd półsłupków nawijanek. Dokładnie tak samo jak robiliśmy na dole, z tym, że właśnie pomijamy tą część z łańcuszkiem. I tu przekładam sobie, robię oczko do góry i przerabiam cały czas oczka, półsłupki nawijane. Tutaj staram się właśnie wbijać w te oczka i bardzo ważne jest to, żebyście właśnie zrobili sobie na rękawkach tą samą ilość półsłupków. Jest tu właśnie łączenie, więc na tym łączeniu prawdopodobnie trzeba po prostu sobie jeszcze dodać oczka. I mi w sumie wyszło 60 takich półsłupków. Ważne jest też właśnie, żeby było tyle samo i liczba parzysta. Czyli dokładnie robimy tak samo, w zależności od tego właśnie jak Wam się już układa sweter, jaki długi potrzebujecie ściągacz, można go zrobić naprawdę dłuższy. Ok, ja dokończam ten ściągacz i pokażę Wam jeszcze, co można sobie właśnie zrobić, gdyby sweterek zbytnio Wam właśnie spadał i przeszkadzałoby Wam to, że on się właśnie troszeczkę obsuwa, to już pokażę Wam, co ja sobie wymyśliłam. Jeśli chodzi o tył sweterka, ja znalazłam sobie takie rozwiązanie, które będzie pomagało mi utrzymać sweterek na ramionach. Oczywiście jest to takie rozwiązanie potrzebne bądź nie, to zależy od Was, jak sobie właśnie skonstruujecie swój sweterek. Ja wymyśliłam sobie takie neutralne rozwiązanie, gdyż zamieściłam sobie tutaj od spodu guziczki, w ten sposób. Niestety miałam tylko 4, być może jeszcze przydałoby się tutaj. Zobaczę, czy uda mi się dokupić. I dodatkowo mocuję sobie właśnie taki tutaj sznureczek, przekładając przez te guziczki, starając się zrobić właśnie ciasną tutaj dziurkę w ten sposób. I zakładam sobie właśnie na te guziczki taki paseczek. Oczywiście ten paseczek musi się zwiększać w miarę jak idziemy do góry, więc trzeba sobie odpowiednio dopasować. Żeby sobie dopasować też taki pasek, trzeba tak naprawdę sweter rozłożyć równo, czyli popatrzeć właśnie jak biegnie tutaj ten ściek, jak się nam skos układa, bądź też właśnie ubrać na siebie i poprosić kogoś, żeby nam po prostu poobliczał mniej więcej, jakie są tutaj odległości, które by nam właśnie pasowały, żeby sobie stworzyć takie paseczki. Oczywiście jeśli chodzi o stworzenie takiego paseczka, to ja Wam zaraz pokażę, jak ja go robię, natomiast zwykłe mocowanie guziczków jest po prostu tutaj przyszyciem igiełką. I króciutko jeszcze Wam właśnie powiem, jak sobie tworzę ten paseczek. Czyli bierzemy sobie naszą włóczkę, ja wezmę sobie tym razem mniejsze szydełko o 2,5 mm. I zaczynamy od zrobienia oczywiście pętelki podstawowej i oczek łańcuszka.
Ja tutaj nabrałam sobie 28, więc tutaj pewnie będę miała więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nabrałam sobie 36 oczek łańcuszka. Oczywiście przymierzamy sobie mniej więcej właśnie na bieżąco. Patrzymy, czy taka ilość będzie większa. Odpowiednia. Zawsze staramy się zrobić troszeczkę węższy niż dłuższy, żeby właśnie nam tutaj zbytnio nie zalegały paseczek. Więc ja tutaj mam nabrane kolejne oczka łańcuszka, robię jeszcze jedno dodatkowe, odwracam robótkę i w tych tylnych tutaj pętelkach od łańcuszka przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem, czyli robię narzut, wbijam się w tylną pętelkę i przerabiam do końca same oczka ścisłe sobie tutaj z narzutem. I przerobię sobie do końca i powiem Wam co dalej. I już mam przerobiony cały rządek. Następnie robimy oczko do góry, odwracam robótkę, przerabiam dwa oczka jeszcze tutaj oczkami ścisłymi z narzutem w tylną pętelkę. Tym razem wbijamy się już w tylną pętelkę, czyli wyszukujemy sobie takiej tylnej pętelki i przerabiam dwa oczka. Następnie robię już dziurkę pod guzik i teraz właśnie trzeba sobie mniej więcej obmierzyć, ile takich oczek potrzebujecie opuścić. Ja potrzebuję 3, w zależności właśnie od guziczka. O tyle jest to fajne, że ten paseczek tak naprawdę można łatwo po prostu jeszcze raz zrobić na nowo, jeżeli zrobiliście coś źle, dlatego ja nie starałam się go robić doczepiając do krawędzi, tylko do guzika, żeby dopasowywać. Guziki są przymocowane, zawsze możemy ubrać na siebie i sprawdzić, czy taki pasek odpowiada, ewentualnie zrobić nowy, krótszy. Tutaj akurat możemy te paseczki właśnie zmieniać, więc nie ma bólu, że coś nam się tutaj popruje, czy coś źle. Paseczki są po prostu wymienne, że tak powiem. I tak, zrobiłam sobie 3 oczka łańcuszka, no to jest na mój guzik, więc pomijam również 3. Raz, dwa, 3 i wbijam się tutaj w 4. oczko. I przerabiam sobie również oczko ścisłe, tylko muszę tutaj bardzo blisko, oczko ścisłe z narzutem, blisko siebie, żeby nie powstała zbyt duża dziurka. I oczywiście przerabiam tak do drugiej krawędzi i zatrzymuję się 5 oczek przed, ponieważ 3 będą na guziczki, a 2 będą na ostatnią krawędź, czyli przerabiam do końca i zatrzymuję się 5 przed i zatrzymuję się tutaj w tym miejscu. Raz, dwa, 3, 4, 5 oczek przed i znowu robię 3 oczka. Raz, dwa, 3 i znowu narzut i wbijam, omijam 3 i tutaj mam 2 na końcu i przerabiam sobie oczko ścisłe z narzutem. Jeszcze raz. Nie jest to łatwe, ale trzeba sobie tutaj po prostu przytrzymywać paluszkiem. Wiem, że mi tutaj ostrość się gubi. I już Wam pokazuję. O, w ten sposób. I ostatnie oczko wbijam się całe. I mam przerobiony pierwszy taki rząd właśnie już z oczkiem. Robię oczko do góry i jeszcze raz przerabiam sobie jeszcze jeden rząd, stabilizując właśnie tą krawędź, czyli narzut i wbijam się w tylną pętelkę i robię oczywiście dalej ten sam wzór, oczko ścisłe z narzutem, cały czas w tylną pętelkę i w miejscu, gdzie miałam łańcuszek, również wbijam się tutaj w tą tylną pętelkę. Czyli tu są takie 3 luźne oczka, przerabiamy sobie je w tylną pętelkę. Jeśli chodzi o tą dziurkę, to warto ją zrobić mniejszą, nie za dużą, ponieważ ona się na pewno naciągnie, jak to z reguły bywa. I żeby właśnie nam nie spadło z guzika, warto, żeby właśnie wręcz nawet ją tak rozszerzyć samemu, niż zrobić sobie za luźną. Oczywiście taki paseczek można wymieniać, tak jak mówiłam, tworzyć na nowo i też można go przyszyć tak naprawdę, żeby się nie ruszał czy nie ściągnął. Możemy delikatnie od spodu również go przyszyć, nie musi się trzymać również tylko na guziczkach. To jest taka moja rada. I teraz słuchajcie, po prostu kończę sobie tutaj do końca. Cały czas przerabiam sobie tylną pętelkę. I już tu sobie skończyłam do końca wszystko i oczywiście na końcu oczko ścisłe. I teraz tak, te sznureczki trzeba po prostu sobie przepleść do środka. Mój przód jest tutaj, gdzie idą takie 2 łańcuszki, więc tak naprawdę wszystko to tutaj możemy sobie ukryć, przeciskając tutaj te końcóweczki, a tak naprawdę też można te końcówki posłużyć do przyszycia sobie ewentualnie paseczka, jeśli chcielibyście go na stałe sobie już przyszyć, że wiecie, że jest dobry i Wam się na przykład odpina. Oczywiście można go po prostu sobie przyszyć, a jak nie, to zawiązać tutaj ze sobą 2 końcóweczki, żeby nam się tutaj już nic
nie popruło. Oczywiście tego też nie widać, dlatego ja tutaj po prostu sobie zawiązuję i tą krawędź ucinam. I to po prostu chowam sobie tutaj jak gdyby do środka. I przeciskamy sobie tutaj właśnie przez guziczek, chowamy wystające i w ten sposób powstaje taki paseczek. O, tutaj mi się założyło odwrotnie, w ten sposób. Tak jak mówię, takich paseczków można przerobić naprawdę dużo. Ja mam tylko 2 guziczki, muszę niestety dokupić jeszcze, żeby właśnie stworzyć taką krawędź. To już by było wszystko. Mam nadzieję, że sweterek Wam się podoba, że ktoś sobie go zrobi. Ja Wam serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia.